to jest tematem sztuki Wieczernik, napisanej przez Ernesta Bryla, wystawionej po prostu w kościele. W kościele w ubraniach bez kostiumów, tak jak byli ci aktorzy ubrani. I jeszcze, żeby podkreślić, że to jest jakby symbolem stanu wojennego, stał się taki koksownik. Piecyk, który stał na ulicy, ponieważ stan wojenny był zimą. W związku z tym na ulicy stały koksowniki, przy których ci żołnierze, tu stały czołgi, a oni stali i grzali sobie ręce. Taki koksownik właśnie stał pośrodku sceny i był właściwie jedynym elementem scenograficznym. I jeszcze w dodatku, ponieważ w trakcie prób aktorzy tak się, że tak powiem, zajmowali sobą, że ten koksownik wygasał. Ja napisałem takie w garderobie, z boku sceny napisałem taką kartkę: twoim obowiązkiem dokładać do ognia. No to oczywiście było dwuznaczne, nie chodziło tylko o dokładanie do tego ognia, ale chodziło o to, że my obawialiśmy się, że całe społeczeństwo, że tak powiem, ze stanem wojennym zaczyna coraz bardziej tracić nadzieję. O tym była właśnie sztuka, a przecież zmartwychwstanie tuż, tuż. I opowiadam tylko o tym, dlatego że jak dalece myśmy się posunęli, że tak powiem, w takiej działalności, jakby to można nazwać, usługowej. Jak dalece ci aktorzy, ja, autor, postanowiliśmy zrobić coś, co nie myśleliśmy, czy to jest artystyczne, czy nie. Czy to będzie kiedykolwiek grana ta sztuka jeszcze raz, czy to... Nie, chodziło o to, żeby stworzyć coś, co jest na doraźny użytek. Mi się wydaje, że to w tym była jakaś siła. Muszę powiedzieć, że to zostało zanotowane zresztą na taśmie magnetycznej. Może nie zbyt udolnie, no bo nie było zawodowej ekipy takiej, która by mogła obsłużyć taki spektakl, ale jakiś ślad tego, jak dzisiaj oglądam, myślę, że coś jest w tym ciekawego, że takiego teatru w Polsce nie było, że to jest jakieś zjawisko samo w sobie i ta manifestacja właśnie znanych nazwisk, ludzi, którzy wiedzieli, że czekają ich przykrości z tego powodu, no, różnego rodzaju. Jednak decydowali się, żeby manifestować razem z nami. No i Kościół, który nas przygarniał do swojego łona i który był eksterytorialny. Wiedzieliśmy, że tam policja nie wkroczy i nic nam nie zrobi. Tym bardziej, że kiedy otwierały się drzwi i wchodził Daniel Olbrychski, który grał jedną z postaci, nagle z daleka usłyszeliśmy dźwięk policyjnego samochodu, który się zbliżał coraz bardziej do nas. No i to stwarzało dodatkową dramaturgię, że tak powiem, naszego przedstawienia. Było to coś, czego w 1985 roku robiliśmy, to patrzę.